Tutaj mamy wirnik turbo sprężarki. Nie jest to tam jakieś tragicznie, natomiast jest podtarty. No i tu był jakby pierwszy trop, jeżeli chodzi o dymienie, te nadmierne dymienie. W takim dosyć gwałtownym naciśnięciu na pedał gazu to niestety no, czarny dym. Tutaj sprawdziliśmy moc na hamowni, no i ewenement. Ciągnik książkowo powinien mieć 240, a na hamowni, no nie mieliśmy podłączonego komputera przy hamowni, tylko tak na wskaźniku pokazał 258 koni. Witam serdecznie z warsztatu firmy Korbanek w Tarnowie Podgórnym. Właściwie to dzisiaj mieliśmy tutaj dokończyć film o tym ciągniku 926. Natomiast ciągnik tu jeszcze będzie stał no, z 2-3 dni. Natomiast tu taki, no już po zrobieniu ciągnik Fendt 824, to jako ciekawostka, tak troszeczkę tu opowiem o tym ciągniczku. No bo tu później już nie będzie jakby możliwości pokazania tego ciągnika na żywo, a jak to zresztą właściciel ciągnika stwierdził, że to się nadaje do telewizji, no więc będzie w telewizji, może takiej nie ogólnopolskiej, ale ogólnoświatowej, bo to będzie na YouTubie. Fendt 824, 2001 rok produkcji. Ciągnik sprzedany przez firmę Dom Handlowy Henryki Pawła Korbanków. Tu już jest z tej nowszej wersji, nie jest to najstarszy ciągnik 824 sprzedany przez naszą firmę, bo widać, że tu już jest ten komin z boku, czyli ta nowsza wersja powyżej 2000, a on chyba nawet ma jeszcze wyższy numer, no bo tu już jest pompa wtryskowa nowszego typu, taka wzmacniana. Fendt, no ale to jak każdy, nawet i porządnie, tak mówią się, w porządnej rodzinie też się czarna owca znajdzie. Tak tutaj też niestety nie są te maszyny wieczne. Zresztą ciągnik dosyć już mocno zasłużył sobie na jakąś naprawę, bo tak jak mówiłem, rocznik 2001. Przejechane ten ciągnik ma ponad 20 tysięcy, prawie 22 tysiące i 22 lata, czyli praktycznie można powiedzieć, że 1000 godzin rocznie ciągnik pracuje. Cały czas u jednego właściciela, jak to ten właściciel stwierdził, to chyba będzie jeden z ostatnich ciągników, jakiego będzie chciał się pozbyć. No i też tutaj no, zdecydował się, żeby troszeczkę go tutaj, że tak powiem, podleczyć, wyleczyć z tych rzeczy, które go bolą na ten moment. I no, zaczęło się niewinnie, bo właściwie byliśmy u klienta przy okazji tam innych napraw, innych ciągników Fendta, nowszych, dużo nowszych. No i wtedy tam klient prosił, żeby tam sprawdzić układ klimatyzacji. No niestety okazało się, że sprężarka klimatyzacji, tutaj ona leży, no zużyła się, zatarła. Natomiast no, powodowało to też, że do układu dostało się dużo zanieczyszczeń. W związku z tym no, tutaj stwierdziliśmy, że oprócz tej klimatyzacji mechanik też stwierdził, że parę innych rzeczy należałoby w tym ciągniku tutaj zrobić, tak, że powiem, no, troszeczkę może na szybko, nie na szybko, no, ale zrobić tak, żeby przedłużyć no, jego żywotność tego ciągnika, no i poprawić warunki pracy dla operatora też. Więc jeżeli chodzi o układ klimatyzacji, cały praktycznie był rozebrany, wyczyszczony. Są co prawda urządzenia do czyszczenia układów klimatyzacji, natomiast no, jeżeli to jest przewód, to można to zrobić urządzeniem, ale jeżeli to już jest tam parownik, zawór rozprężny, to tego się już tam maszyną nie da, to trzeba jednak porozkręcać, wyczyścić, przemyć, no i usunąć te wszystkie zanieczyszczenia, żeby no, nie spowodowało to ponownie awarii układu klimatyzacji. No i w zasadzie jak już tutaj ciągnik trafił, no to później operator chyba namówił właściciela, że przy tym ciągniku by należało jeszcze zrobić to i to i to, bo na przykład bardzo mocno dymił ten ciągnik, tak nienaturalnie, a żeby to jeszcze wymienić uszczelki przy szybach, no bo tam się jednak do kabiny kurzy, no i tutaj są całe zestawy uszczelek, no starość, tak, 22 lata, niestety to już jest gdzieś skruszałe, nie do końca tak jak powinno to uszczelniało, czy przy szyberdach, jeżeli chodzi o szyberdach, to był jeszcze uszkodzony zawias, no i też nie do końca domykał. Tutaj mamy uszczelki, to jak widać to jest no, zużycie
ze starości, to się nie zepsuło, ale się jednak zużyło. Tak samo naprawa amortyzacji przedniej osi. Niestety akumulatory olejowo-gazowe trzeba było wszystkie w zasadzie wymienić, ponieważ po stronie gazowej był już olej, czyli tutaj dochodziło do przecieku wewnętrznego, no i ten amortyzator nie spełniał swojej roli oczywiście, no bo jak mógł spełniać. Tutaj mamy wirnik turbosprężarki, nie jest to tam jakieś tragicznie, natomiast jest podtarty. No i tu był jakby pierwszy trop, jeżeli chodzi o dymienie, te nadmierne dymienie. Wymontowaliśmy turbosprężarkę, daliśmy do regeneracji. Po montażu turbosprężarki, no niestety niewiele to się zmieniło, może troszeczkę, ale nie na tyle, żeby to można wypuścić dalej. Sprawdziliśmy ciągnik na hamowni, no i na hamowni miał 240 koni prawie ciągniczek, no to kurczę, ale dymił powyżej przy wyższym obciążeniu, czy przy dodaniu gazu, takim dosyć gwałtownym naciśnięciu na pedał gazu, to niestety no, czarny dym, czyli no, tak jakby można było wskazywać, że jest to zbyt bogata mieszanka, czyli za mało powietrza, tak się często dzieje, dosyć często to gdzieś jakiś przewód uszkodzony w układzie ssącym już za turbosprężarką i wtedy część powietrza jest wydmuchiwana na zewnątrz. No tutaj te przewody sprawdziliśmy, no jeden wymieniony, bo też taki wątpliwy już był tam, powiedzmy tutaj, o czerwony, dwa właściwie, no ale to nie było jakby powodem, te przewody po prostu wymieniliśmy tak już asekuracyjnie, bo są zużyte, no i żeby tam w jakimś krótkim okresie czasu nie powtórzyć, nie było powtórki z rozrywki, to wymieniliśmy te przewody. Zresztą każdy przewód, czy to w układzie ssącym, czy w układzie chłodzenia, no ma swoją żywotność, no i to nie jest wieczne, to jest tylko guma, no jak to z gumą bywa, po pewnym czasie no, traci swoje właściwości, no i może w każdym momencie strzelić. No a wiadomo, co się stanie, jak strzeli guma, to już nie będę tutaj wszystkim tłumaczył. No i jeżeli ciągnik ma dużą moc, nawet troszeczkę prawie taką, że książkową jakby na nowy ciągnik, a ciągnik, no jakby nie patrzeć, ma już też jakiś przebieg, no to tutaj padło jednak na pompę wtryskową. Po konsultacji z klientem uznaliśmy, że wymontujemy pompę wtryskową, damy ją do zakładu do sprawdzenia. No i faktycznie okazało się, że nie będzie tutaj niestety tego widać. To jest już pozamykane za bardzo. No, pompa to tu rzędowa, taka widać. Okazało się, że uszkodzony, zblokowany został w regulatorze mechanizm dawki rozruchowej, co przez to cały czas pompa wtryskowa podawała większą dawkę paliwa, dużo większą niż potrzebuje w normalnej pracy, no i mieszanka zbyt bogata, no i wtedy kupa dymu. Troszeczkę to niestety trwało, bo tak miało być na szybko zrobione, a ciągnik w sumie u nas w warsztacie był, no liczmy, około 2 tygodni. A czemu 2 tygodnie, to za chwileczkę jeszcze tutaj dokończę. No, tydzień to praktycznie z tą pompą wtryskową zeszło. Niestety jest trochę większy problem z częściami zamiennymi do pompy Boscha i nie wszystkie części tutaj udało się kupić. No ale zakład, który nam wykonuje takie naprawy, tutaj pozdrawiam pana Adama, postarał się i jakieś tam elementy oczywiście zamówił. Zamówił też przy okazji sekcje tłoczące, bo one już były też zużyte i też tutaj z klientem ustaliliśmy, że no oczywiście jeżeli naprawi się regulator i będzie dawał taką dawkę, jak powinien dawać, no a sekcje tłoczące są zużyte, no to wtedy silnik nie będzie miał mocy, no i tutaj uznaliśmy, że skoro pompa już jest, no to te parę tysięcy niestety trzeba jeszcze dołożyć, no i koszt naprawy pompy to jest, mówię, około 7 tysięcy złotych, takiej tej rzędowej, ale naprawy takiej kompleksowej, czyli wymiana sekcji tłoczących i naprawa regulatora, na szczęście bez wymiany wałka, bo czasami się zdarza, że trzeba wałek wymienić, no i wtedy to te koszty są jeszcze większe. No i przy okazji też oczywiście też wtryskiwacze zrobiliśmy, także tu już jest zrobione i układ wtryskowy jest zrobiony cały. No ale tydzień trzeba było poczekać, ponieważ no, problem z dostępnością części. Niektórych w ogóle nie można było już niestety kupić. No, coś tam zostało zregenerowane, odtworzone, pompa pracuje, silnik był odpalony, nie dymi, co najważniejsze. Jakby tu główny powód,
dlaczego ten ciągnik tutaj do nas trafił. Także dymienie ustało, ale też tutaj sprawdziliśmy moc na hamowni, no i ewenement. Ciągnik książkowo powinien mieć 240, a na hamowni, no nie mieliśmy podłączonego komputera przy hamowni, tylko tak na wskaźniku pokazał 258 koni. No ale tutaj też rozmawiałem z zakładem, który wykonywał naprawę pompy. Jest ustawiona troszeczkę jakby podwyższona dawka, czyli może mieć te więcej koni, a z klientem jak rozmawiałem, no to tutaj dzisiaj właściwie już dopiero to wyszło, że silnik jednak już był remontowany, także ten silnik nie ma 22 tysiące godzin, ale chyba 20 tysięcy przepracował bez remontu, ponieważ jak to właściciel powiedział, około roku temu był robiony remont, nie jakiś gruntowny, wymiana tłoków, tulei i w zasadzie ciągnik dalej żyje i całkiem się tutaj jeszcze prezentuje jak na ciągnik 20-letni, ale to jak się mówi, jak się dba, tak się ma. Zrobiliśmy też tutaj naprawę tych obrotnic przednich błotników. Tutaj to zostało przerobione, ta tulej jest znacznie grubsza niż oryginalnie. Wymiar wewnętrzny jest taki sam, natomiast mościanka jest grubsza. Też myślę, że żywotność tego mechanizmu będzie dużo większa. I stworzeń jest zrobione tak, że tutaj to jest wszystko na jakby nominalny, tak jeżeli kiedyś będzie konieczność, potrzeba, no to tulejki można wymienić i takie jak były oryginalnie zamontowane, takie są też tutaj w tej chwili zamontowane, także wymiary są takie same, natomiast zewnętrznie jest to troszeczkę mocniejsze i myślę, że to też dłużej wytrzymie. No dzisiaj tu już w trakcie jakby testów jeszcze wyszło, że wyciek szybko złączy przednich, założyliśmy nowe, no bo tutaj jeszcze nawet widać plamę, tutaj ciągnik wjechał, że tutaj sobie gdzieś tam tego oleju nakapało. Jedna rzecz, to też mówię, ciągnik 2 tygodnie stał, bo naprawialiśmy ten tutaj oto siłownik przedniego tuza, wyciek był, natomiast no, wyciek był spowodowany tym, że tłoczysko było ugięte, no i trzeba było tutaj cały siłownik zregenerować. Nie wymienialiśmy na nowy, oryginalny, tutaj daliśmy do firmy, która się w takich rzeczach specjalizuje, wykonała nowe tłoczysko według wzoru starego, no i za powiedzmy około plus minus niecałe 2000 zł mamy tutaj siłownik naprawiony. No w oryginale na pewno to troszeczkę więcej kosztuje. No i części może tu nie jest dużo, bo tak jak widać troszeczkę tego tutaj leży. 3 akumulatory olejowo-gazowe, 2 tutaj, trzeci jest tam. Komplet lamp roboczych, bo też tutaj jakby koncert życzeń się rozszerzał i lampy te robocze, halogeny pozakładane w dachu, tak jakby były to oryginalne lampy, tak jak widać. Taka była kiedyś lampa zwykła, teraz jest lampa halogenowa. Też jakby powiedzmy dwużarówkowa, czyli świeci częściowo tak i częściowo tak. No tutaj, pod spodem są te właśnie tuleje od błotników. Powrzucali i sobie poszli. Ale to wszystko jest przygotowane po to, żeby razem z ciągnikiem załadować na samochód i oddać klientowi. Tu widzimy taką tą oryginalne, to zostało tutaj odcięte, nowa rura zrobiona. Troszeczkę grubsza, nie dużo, no ale troszeczkę, a te troszeczkę to jednak tu widać, że zrobił się owal, no i tutaj już w zasadzie tulejki by nie pomogły. Stworzeń to jest odcięte i spawane nowe stworzenie. Tu mamy też drugą tulejkę. I to jest zrobione. Jeszcze zawór układu hamulcowego jednoobwodowego tutaj leży. No niestety tego się też tutaj nie udało uratować. Trzeba było go wymienić. To jest zawór rozprężny od układu klimatyzacji. Te opiłki spowodowały, że się zaczął przycinać, więc samo mycie niestety nie pomogło. No i tych części może niedużo. I by się wydawało, że naprawa niezbyt może kosztowna. Niestety troszeczkę tutaj pochłonęło pieniędzy. Tak jak mówiłem, pompa, wtryskiwacze, turbosprężarka, tam widzieliśmy od turbosprężarki wirnik. No i to troszeczkę niestety pochłonęło pieniążków. A ile? To dosłownie za sekundkę.
Bo tu, korzystając z okazji, chciałbym tylko może trochę się pochwalić. W ofercie mamy takie tutaj oto mini kopareczki gąsienicowe w różnych wersjach. To jest akurat wersja z kabiną, ona tutaj stoi, ponieważ zrobiliśmy tutaj przegląd, przygotowanie do sprzedaży, do wydania właśnie do klienta. Mini koparka marki Lowol, a jest to produkowane przez dużą firmę Weihai. Natomiast cyk, tą samą firmę, która jest właścicielem marki Arbos i produkuje ciągniki Arbos, czyli to jest duży koncern produkujący, tak jak widać, różne urządzenia, maszyny. I ta to mini kopareczka z Chin przyjechała do nas. Silnik ma Yanmara wbudowany, niecały litr pojemności, wystarczający, to jest plus minus około 16, niecałe chyba 16 koni mocy. Układ hydrauliczny jest z Japonii, na przykład tam pompy czy silnik obrotowy i taka tutaj oto kopareczka do jakichś tam właśnie kopania rowów, do telekomunikacji czy do innych, czy na plac budowy. Rozstaw gąsienic można zmienić hydraulicznie, płynnie, także jeżeli potrzeba, to będzie miała szerszy rozstaw lub węższy, tak jak potrzeba. Mamy tu z przodu taki lemierz, no i ramię. Tutaj mamy zamontowany ten czerwony, to jest uchwyt mocujący elementy robocze. Ten jest w wersji mechanicznej, ale może być w wersji hydraulicznej, także podjeżdżając do osprzętu bez wysiadania praktycznie z kabiny, wtrawny operator zmieni sobie osprzęt i zablokuje go hydraulicznie. Natomiast tutaj, jeżeli jest mechaniczny, no to trzeba wyjść z kabiny i to zablokować. Taka tutaj oto mini kopareczka nawet ma radio w standardzie. Nie ma akurat klimatyzacji, powiedzmy wentylatorek. Radio jest w standardzie, natomiast jest też wersja taka mini koparek, troszeczkę może większa, z klimatyzacją. Znaczy mówię, a może być wersja bez kabiny, tylko z ramą ochronną, czyli jak to woli. Jeżeli chce mieć z kabiną, to z kabiną, jeżeli bez kabiny, to bez kabiny. Jeżeli kabina z klimatyzacją, to też taka możliwość istnieje. Ale wracając do naszej tutaj gwiazdy filmowej, koszty, bo mówiłem, że za chwileczkę, więc tutaj chciałbym teraz powiedzieć właśnie, ile to może kosztować. Można by zrobić zakład, no ale to trzeba się liczyć z wydatkiem około 50 000 złotych. I tak jakby można powiedzieć, tych części nie ma aż tak wiele, natomiast no jest też trochę robocizny. Części i powiedzmy regenerację, to co płaciliśmy na zewnątrz, to kosztuje około 30 plus minus 20, to koszty robocizny. Może by się wydawało, no dla niektórych może to być dosyć duża kwota, natomiast no trzeba też patrzeć, ile dzisiaj kosztuje robocza godzina w warsztacie maszyn rolniczych i te ceny to są naprawdę dosyć już wysokie, nawet ja tak twierdzę, że są wysokie, bo jeżeli się porówna do ceny pszenicy, to jest to na dzień dzisiejszy dużo, natomiast jeżeli się porównuje do cen, do kosztów funkcjonowania takich firm jak nasza, to niestety ta cena już nie jest taka wysoka z naszego punktu widzenia. Dzisiaj to jest 250-220 zł za roboczą godzinę, a wiem, że niektóre serwisy już około 300 zł też za roboczą godzinę trzeba zapłacić. No i koszty ludzi, koszty utrzymania obiektów, no niestety mają tutaj na to duży wpływ, no i takie tu ceny. Oczywiście to zawsze cena jest przy większej naprawie jakby troszeczkę indywidualnie może negocjowana, no bo to też trzeba popatrzeć, ile się robi. Trudno negocjować cenę usługi, jeżeli robocizny było 5 godzin. Natomiast no można tutaj już mówić o jakimś rabacie specjalnym, jeżeli tych roboczogodzin jest tam 50, 100, 200, bo i czasami są też takie naprawy większe, także tutaj, jeżeli tej robocizny jest więcej, no to można tutaj trzeba dać troszeczkę większy może rabat na robociźnie, no bo też trzeba rozumieć dosyć nieciekawą sytuację, jeżeli chodzi o rolnictwo, zwłaszcza w tym roku, no ale to my tutaj doskonale wiemy, jaka jest sytuacja, bo to widać po tym, ilu mamy
klientów. No i sprzedaż, wiadomo, jak sprzedaż maszyn, to chyba wszyscy dealerzy równo to odczuwają, że no, były kiedyś czasy, że maszyn brakowało, dzisiaj są czasy, że tych maszyn co niektórym na placach zostało i to dosyć dużo. Jak zobaczymy, jak w kabinie wygląda, tak jak widać tutaj kabina została wysprzątana, wyczyszczone. No tutaj można by jeszcze się pokusić, wymienić tapicerkę, no ale to też dodatkowe koszty. Natomiast jest to tutaj czysto, ładnie. Tu zostawimy małą kopertę dla operatora. Także myślę, że trafi w właściwe ręce ta koperta. No i ciągniczek już niedługo będzie u klienta pracował na gospodarstwie dosyć daleko od naszej firmy. Tymczasem serdecznie dziękuję wszystkim za uwagę. Jeżeli komuś się film podobał, poproszę o łapkę w górę. No i oczywiście subskrypcję naszego kanału i do odwiedzania naszej firmy.